Konferencja użytkowników komputerów dużej mocy w Zakopanem, jak co roku, ma wiele tematyk. Jest konferencją interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiele dziedzin naukowych, a takim wspólnym mianownikiem, jak zawsze, są obliczenia za pomocą superkomputerów, a w tym roku też coraz silniej obliczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Miałem przyjemność prowadzić pierwszą sesję otwierającą konferencję użytkowników komputerów dużej mocy w roku 2026, w ramach której nasz dyrektor Marek Magryś zaprezentował wizję Cyfronetu na najbliższe lata. Obecnie technologie obliczeniowe rozwijają się bardzo dynamicznie i widzimy coraz większą specjalizację zasobów. Nowe superkomputery stają się coraz bardziej złożone. Mamy różnego rodzaju partycje, różnego rodzaju zasoby, ale też, co ciekawe, wykorzystujemy nie tylko tradycyjne procesory i akceleratory, ale także coraz częściej różnego rodzaju specjalizowane urządzenia, takie jak komputery kwantowe, takie jak akceleratory dla sztucznej inteligencji. Odnalezienie się w tym całym złożonym ekosystemie przez użytkowników, zrozumienie, jakiego rozwiązania używać do osiągnięcia swojego celu naukowego, to jest bardzo duże wyzwanie. Konferencja składa się z 7 sesji tematycznych, gdzie występują nasi prelegenci z bardzo różnorodnych dziedzin. Dodatkowo zorganizowaliśmy też 3 szkolenia z efektywnego wykorzystania zasobów superkomputerowych w nauce. Są to szkolenia oparte na zasobach infrastruktury PLGrid. Są też panele dyskusyjne zarówno z naszymi partnerami z innych centrów komputerów dużej mocy, jak i z naszymi partnerami, którzy razem z nami budują konsorcjum Gaia AI Factor. Po tym przenieśliśmy się w stronę medycyny, gdzie dowiedzieliśmy się, czy skręcanie białek jeszcze ma sens, czy już wszystko zostało rozwiązane, czy są dalej jakieś challenge, z którymi musimy sobie poradzić. Następnie Marian Bubak powiedział nam, jak wygląda droga Europy do stworzenia spersonalizowanej medycyny. Podczas drugiej sesji na tegorocznej konferencji mieliśmy naprawdę bardzo dużo niesamowicie ciekawych wystąpień. Większość z nich była związana z modelami sztucznej inteligencji, zarówno z ulepszaniem istniejących metod, jak i z aplikacyjnym wykorzystaniem tych rozwiązań. Ciężko wskazać tak naprawdę kandydata do najlepszej prezentacji ze względu na to, że wszystkie były niesamowicie interesujące. Na pewno na pierwszy plan wysuwała się nowa usługa w PLGrid stworzona przez zespół z Cyfronetu, która oferuje interfejs czatowy do dedykowanego rozwiązania opartego o chatbota, które będzie dostępne dla użytkowników KDM, a także inne modele sztucznej inteligencji wykorzystywane na przykład do modelowania fizyki. Sesja, którą prowadziłem, była poświęcona badaniom chemicznym i biologicznym, a więc była to sesja, w której przedstawiali swoje badania użytkownicy PLGridów Cyfronet i była ona bardzo zróżnicowana. Od badań podstawowych, gdzie małe cząsteczki badane przez badaczy różnymi metodami chemii kwantowej były głównymi bohaterami, aż po wielkie układy, gdzie były całe receptory albo całe polimery biologiczne. Tegoroczna konferencja 2026 przekroczyła moje oczekiwania, jeśli chodzi o liczbę uczestników oraz interesującą tematykę wystąpień. Prowadziłem sesję, która dotyczyła bardzo interesujących zagadnień związanych z dużymi obliczeniami prowadzonymi w Europie, a także infrastrukturami obliczeniowymi, które temu celowi służą. Następnie było interesujące wystąpienie firmy, która zajmuje się dystrybucją na rynku polskim pamięci masowych. A jak wiadomo, pamięci masowe są w tej chwili pewnym elementem, który trudno jest osiągalny. Gościliśmy bardzo interesującą postać, pana Rafała Duczmana, który jest odpowiedzialny za te sprawy w Europie, a mianowicie za duże obliczenia, za projekt EuroHPC, za projekt EOSC. Na mojej sesji dominowała tematyka związana z astrofizyką wysokiej energii, symulacjami plazmy astrofizycznej, głównie w otoczeniu obiektów zwartych. Bardzo ciekawe wystąpienie było na temat rozwoju technologii twardych dysków do komputerów, z których wszyscy korzystamy, a nie zdajemy sobie sprawy, jak zaawansowane technologie są tam wykorzystywane. Na 6. sesji 18. konferencji użytkowników komputerów dużej mocy, którą miałem przyjemność dzisiaj prowadzić, tematyka dotyczyła zagadnień chemicznych, związanych z biochemią, czy też szeroko pojętą chemią medyczną oraz zastosowaniem komputerów w medycynie.
I tutaj widzieliśmy zastosowania mocy obliczeniowych, komputerów dużej mocy w takich typowych zagadnieniach chemicznych, np. obliczania witm elektronowych, czy też obliczania ścieżki reakcji do modelowania procesów biochemicznych. Ale także pojawiła się tematyka coraz bardziej obecnie modna i wykorzystująca coraz większe moce obliczeniowe, zastosowania głębokiego uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w analizie danych wspomagających kliniczne diagnozy czy badania układów biologicznych. Sesja, którą prowadziłem, można podsumować jednym słowem: efektywność. Rozmawialiśmy o efektywności sprzętu, efektywności chłodzenia, efektywności workloadów oraz, co najważniejsze, w jaki sposób użytkownicy mogą spotkać się z naszymi ekspertami, by ich obliczenia były szybsze, wydajniejsze oraz bardziej efektywne. Uczestnikami konferencji są przede wszystkim naukowcy, którzy realizują bądź chcą realizować obliczenia z użyciem superkomputerów, wykorzystują najnowocześniejsze algorytmy do tego, żeby rozwijać swoje badania. Jednocześnie konferencja skierowana jest również do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także do przedstawicieli administracji publicznej, która coraz silniej wykorzystuje nowoczesne technologie w swoich zadaniach. My chcemy naszym użytkownikom w tym pomóc. Stąd implementacja dostępu federacyjnego w PLGRID-zie, stąd coraz szersze portfolio naszych usług infrastrukturalnych i coraz więcej czasu, który inwestujemy w przygotowywanie dokumentacji, w budowę szkoleń i w szerzenie wiedzy wśród naszych użytkowników, zarówno ze świata naukowego, zarówno w tym tradycyjnym środowisku, w którym Cyfronet działa od wielu lat, jak i w przemyśle i w administracji publicznej.